Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś pokażę Wam, jak przygotować motocykl do nowego sezonu. Zapraszam. Witajcie. Jak widzicie, mamy już piękne słońce. Temperatura rośnie. Czas wyciągnąć maszynę z garażu i przygotować ją do następnego sezonu. No, zapewne wielu z Was już wyjechało na drogi. Niektórzy jeszcze z tym poczekają. Ale maszynę przygotować trzeba. Dziś pokażę Wam, jak ja to robię, co warto sprawdzić, gdzie warto zajrzeć, żeby mieć pewność, że jak wyjedziemy już na ulicę, to będziemy mieli spokojną głowę, że wszędzie dojedziemy i nasza maszyna będzie sprawna. Ok, zwykle zaczynam od po prostu pierwszej takiej wizualnej oceny motocykla. Patrzę, czy gdzieś tu się nie pojawiły jakieś zapocenia, czy to na przewodach hamulcowych, czy na przykład nie mam tutaj jakichś wycieków na kranikach, jeżeli macie kraniki oczywiście. Teraz sobie oczywiście też otworzę te kraniki, zobaczę, czy one za parę minut nie zaczną na przykład ciec, bo może jak ja nimi poruszę na rezerwę, na otwarcie, to czy one nie zaczną nagle ciec, bo powiedzmy sparciały tam jakieś uszczelnienia. Idziemy dalej, tylny hamulec, tu mamy wszystko sucho, ładnie, także jest ok. Z drugiej strony mamy drugi kranik, z nim robię to samo, przełączam na rezerwę, przełączam na on, patrzę, nic tu, wszystko jest suche, tak? I tak ma być. Zostawimy otwarte, zobaczymy. Podobnie drugi hamulec. Tu też patrzę, czy wszystko jest suche. Teraz silnik. Patrzę, że tutaj jest sucho na tym, przy misce olejowej. Tutaj jest sucho przy filtrze oleju. To, że tam się błyszczy, to nic nie znaczy, bo to jest sucho, to po prostu śruba się błyszczy. Za chwilę zrzucę tam osłonę, żeby lepiej widzieć. Tu widzę, że mam jakieś zapocenie, ono nie jest nowe, ja o nim wiem. Jest to prawdopodobnie cieknący o-ring tutaj na rozruszniku. Mam już ten o-ring, będę go wymieniał w najbliższym czasie, jeszcze przed sezonem go wymienię. Ale jest to bardzo typowa, że tak powiem, usterka dla supertenery, także tym się za mocno nie przejmuję w tym momencie. Ten o-ring już mam, ten wyciek nie jest wielki, jest trochę bardziej zapocony niż zalany olejem ten silnik, także jest ok. Znaczy, no nie jest ok, bo jest wyciek, ale jakby nie jest to nic strasznego w tym wypadku. No i co dalej? Jak już mamy taką wizualną inspekcję tych wszystkich elementów, to warto też przyjrzeć się hamulcom. U mnie będę musiał odkręcić sobie tutaj te śruby. Zaraz wezmę jakiś śrubokręt i to zrobię. Momencik. Dobra. Tutaj teraz, żeby dobrze ocenić tarcze hamulcowe, no to muszę zdjąć sobie osłony. Dobra. No, taką zabaweczkę od żony kiedyś dostałem. Całkiem fajna sprawa. Dobra, zobaczcie. Oceniam teraz tarczę. Patrzę, czy jest ta tarcza gładka. Ona jest tutaj równiutka. Nie ma żadnych tutaj rowków ani nic. I tutaj, w tym miejscu, spróbuję złapać fokus. W tym miejscu mamy wartość graniczną dla tej tarczy. Dlatego teraz należy ją zmierzyć suwmiarką. I jeżeli osiągniemy tą wartość graniczną, to tą tarczę należy wymienić. Podobnie zaglądamy do klocków. O, tutaj fajnie widać, bo widać to jakby po drugiej stronie, jak to wygląda. Ja wiem, że te klocki są nowe, ja je wymieniałem chyba w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam. Mam zapisane dokładnie, ile one mają przebiegu, także
Tutaj tylko zerkam, czy one dobrze wyglądają. Jeżeli nie możemy dojrzeć, to warto zdjąć po prostu zacisk i je obejrzeć. Ja te zaciski zdejmowałem już tej zimy, już po zazimowaniu motocykla, także nie zdejmuję ich w tym momencie, bo wiem, w jakim stanie są te klocki. Tak samo oglądamy sobie drugą tarczę. Z tyłu tak samo patrzymy. Tutaj szukamy, gdzie mamy tą wartość graniczną dla tarczy. Gdzieś tu będzie na pewno nadrukowana, nabita. O, tutaj mamy nabitą piąteczkę, czyli ta tarcza graniczną wartość ma 5 mm. Patrzę na klocki, które widzę tutaj, są równo zużyte, także to znaczy, że ten zacisk pracuje prawidłowo. Zużywa te klocki równo pracuje. I tutaj nie ma co się sugerować tym, że niedawno w miarę robiłem regenerację tego zacisku, bo to jeszcze nic nie znaczy. Bo ten zacisk może mimo regeneracji może być źle zregenerowany, może mimo regeneracji nie do końca dobrze brać, może coś tam podeszło, może coś się zapiekło. No to jest wszystko tylko mechanika, tu się może zdarzyć praktycznie wszystko. Po takim wstępnym obejrzeniu czas spojrzeć na płyn hamulcowy. Sprawdzamy, czy jest go odpowiednia ilość. Tutaj mam okienko. Jak widać, tutaj mam okienko, taki jest bąbelek. Także to wygląda dobrze, natomiast jest zaznaczone, gdzie byłoby źle, czy jest taki ten. Natomiast ja i tak ten płyn będę wymieniał, bo płyn taki należy co 2 lata jednak wymienić. I ma to na celu po prostu zapewnienie, że ten płyn będzie miał swoje właściwości przez cały czas, bo płyn jest bardzo mocno hygroskopijny, co znaczy, że po prostu chłonie wodę i traci swoje właściwości z czasem. Zalecana jest wymiana co 2 lata. O, nie ta końcówka. Podobnie jest zresztą z płynem chłodniczym, że zaleca się wymianę co 2 lata. Tutaj w motocyklu te ilości tego płynu to nie są jakieś duże, więc myślę, że można sobie co 2 lata na taką wymianę pozwolić. I nie będzie to wielki uszczerbek na naszym portfelu. Teraz to, co robię, to próbuję się dostać do tylnego zbiorniczka z płynem, który znajduje się pod tą właśnie osłoną. Muszę zdjąć siedzenie i zdjąć ten boczek, a przy okazji za chwilę po drugiej stronie, pod drugim boczkiem, który jest po przeciwnej stronie, mamy akumulator i to będzie nasz następny element, który należy sprawdzić. Zdejmuję ten boczek, jedna gumka, druga gumka, jest ok. I tu mam drugi zbiorniczek i jak widzicie, tutaj dużo lepiej widać, bo tam tego nie odkręcę bez zdjęcia. Tutaj dużo lepiej widać, ten płyn jest po prostu bardzo ciemny, to znaczy, że ten płyn pochłonął dużo wody i taki płyn należy definitywnie wymienić, bo nowy płyn jest no, prawie przezroczysty praktycznie. Także ten płyn na pewno muszę wymienić. Z przodu zrobię oczywiście to samo. Zdjąłem osłonę, troszkę tu jeszcze piasku zostało, mimo wszystko się nie wymył, ale nieważne. Zaglądam tutaj i to, co widzę, to no nie widzę żadnych wycieków, także uważam, że jest bardzo dobrze. Drugi raz oczywiście sprawdzę to wszystko po tym, jak go po zimie po prostu odpalę, dlatego że jeżeli coś w czasie tego postoju zimowego nam zdegradowało, jakaś uszczelka po prostu nie trzyma, to najprawdopodobniej po odpaleniu motocykla, rozgrzaniu go, przejechaniu się, pierwszej wycieczce, oczywiście to wszystko wyjdzie, będzie to wszystko widać. Dobra, w ramach wizualnej inspekcji warto jeszcze zajrzeć, jak wyglądają lagi. Ja sobie tu już poluzowałem, bo muszę zajrzeć pod spód, pod te osłony, no bo przecież tutaj nic tak nie zobaczę.
patrzymy, czy tu nie ma jakichś wycieków, czy tu coś się nie dzieje. Jeżeli wszystko jest ok, to możemy po prostu to zamknąć. Jeżeli tam coś nam będzie ciekło, no to trzeba to będzie zrobić. Tutaj w takim zawieszeniu jak u mnie to nie będzie prawdopodobnie widoczne w tym momencie. Będę musiał to sprawdzić po pierwszej jeździe, dlatego że u mnie jednak to zawieszenie, ten uszczelniacz jest jakby od dołu pchany przez olej, więc on przy pracy będzie olej na niego napierał. Jak macie upside down, no to jakby ten olej cały czas jest przez niego zatrzymywany, więc jeżeli taki uszczelniacz cieknie, to po prostu spłynie po tym dużo szybciej. Tutaj u mnie będzie to widać dopiero po tym, jak zacznie ten element pracować po prostu. Co ja sobie tu jeszcze sprawdzam? Sprawdzam sobie łożyska główki ramy. Trzeba podnieść motocykl, najlepiej tak sobie na centralce, żeby przednie koło było w powietrzu. I łapię za lagi i ciągnę. Jeżeli tu będę czuł jakiś luz, to będzie znaczyło, że coś jest nie tak z łożyskami główki ramy. Nic tu nie czuję, jest wszystko sztywniutko, więc jest elegancko. I drugi luz, który sprawdzam, to jest luz na wahaczu. On na boki nie powinien pracować. Ja w ogóle tu nic nie czuję. On jest sztywniutki. Też był jakiś czas temu remontowany. Kolejny ważny element motocykla, czyli opony. Po pierwsze, sprawdzamy, w jakim one są stanie. Chociaż pewnie robicie to regularnie, albo i nie robicie. No to różnie bywa. Zwykle chce się jeździć. Opony się różnie wymienia, nie są tanie. Sprawdzamy sobie, w jakim są stanie, oglądamy całą oponę dookoła, patrzymy, czy gdzieś nam się coś nie wbiło, czy coś gdzieś nie jest jakaś uszkodzona, nie jest jakaś spękana, czy nie ma po prostu powodu, który by mówił, że trzeba ją wymienić i to natychmiast, bo po prostu jest już zniszczona i niebezpieczna. A druga rzecz dotycząca opon to będzie po prostu sprawdzenie ciśnienia w tych oponach, bo guma ma to do siebie, że ona jednak nie trzyma idealnie tego ciśnienia. To ciśnienie przez zimę może trochę zejść i zapewne tak będzie, zapewne zejdzie. Sprawdzamy sobie oczywiście przednią i tylną oponę, tak samo. I mówię, to ciśnienie zapewne zejdzie, trzeba będzie to ciśnienie dobić do prawidłowej wartości, zanim się po prostu pierwszy raz wyjedzie. Pamiętajcie też, że w ogóle jak pierwszy raz wyjeżdżacie, to jedźcie powoli, jedźcie spokojnie, nie odkręcajcie od razu na maksa, po prostu raz, że samochody jeszcze nie są przyzwyczajone, że się zaczął nowy sezon i znowu motocykle wyjechały. Dwa, że po prostu nie macie 100% pewności, że wszystko w tym motocyklu idealnie chodzi jak trzeba i w ogóle, bo po prostu on stał parę miesięcy, coś się mogło zastać, jakieś łożysko, jakieś coś. No teoretycznie to sprawdzacie, ale praktycznie tak naprawdę to niektóre rzeczy mogą wyjść dopiero w czasie jazdy. Ok, po zakończeniu tej wizualnej oceny pierwszej zaglądamy do akumulatora. Dobra. Zaglądamy do akumulatora i teraz po zajrzeniu do akumulatora, to co ja tu widzę, to po pierwsze, ja mam akumulator, w którym jeszcze ten płyn, wodę czy elektrolit, ja tak naprawdę wodę do elektrolitu należy sprawdzać, po prostu jej poziom i dolewać. Jak widzicie, u mnie jest wszystko jako upper level, tu można było minimalnie dolać, żeby było równiutko na wszystkich. Natomiast ogólnie większość motocykli, myślę, że praktycznie 100% nowych motocykli będzie miało totalnie bezobsługowe akumulatory. Jedyne co będzie trzeba
I co warto zrobić, to go podładować przed pierwszym odpaleniem. Wynika to z tego, że po tych paru miesiącach po prostu ten akumulator samoczynnie się zapewne częściowo już rozładował i po prostu obciążenie go teraz prądem rozruchowym będzie dla niego dosyć męczące. Dlatego warto go po prostu podładować. Można taki akumulator zabrać sobie na zimę w ciepłe miejsce i go po prostu trzymać naładowanego. Znaczy i tak go doładowywać tak naprawdę przynajmniej raz w miesiącu, żeby mieć pewność, że on będzie działał w pełni sprawnie. Natomiast z tego co słyszałem, to są nowe motocykle, które po wyjęciu akumulatora lubią sobie posypać błędami, więc ten akumulator zwykle zostaje po prostu w tym motocyklu na całą zimę. Także przed pierwszym odpaleniem warto go po prostu na świeżo naładować. W ramach wizualnej inspekcji motocykla sprawdzamy jeszcze poziom płynu chłodniczego. Widzicie, jest tutaj u mnie mniej więcej w połowie między pełnym a minimum. Jest na tyle przezroczysty, że tutaj słabo go widać, ale to dlatego, że akurat widocznie taki kolor wlałem przy ostatniej wymianie. Ten płyn też tutaj zalecane jest, żeby wymieniać co 2 lata. Kolejny element, który warto sprawdzić, to światła. Widzicie, mój akumulator ma teraz 12,1, czyli jest w nie najgorszej kondycji, bo to jest jeszcze przed moim przedładowaniem w tym roku. 12, no dobra. W każdym razie jest to jeszcze przed ładowaniem. Może pamiętać, że to trochę przekłamuje o jakieś tam 1,2 V, także wygląda na to, że jest bardzo dobrze. Kolejna pozycja, którą należy sprawdzić, to światła. Włączamy sobie światła, sprawdzamy sobie światła. Świecą elegancko. Długie. Super. No i ja mam jeszcze założone halogeny, także też patrzę, czy świecą. Świecą elegancko. Teraz Wam pokażę, jak sobie sprawdzić światła stopu, będąc samemu. Otóż najlepszy sposób to jest w nieco zaciemnionym miejscu najlepiej to robić. To jest po prostu tak, że bierzemy sobie, przykładamy rękę i patrzymy, czy świeci. To samo możemy zrobić z tylnym hamulcem. Po prostu nogą tam naciskam, a tu patrzę, czy świeci. Dobra, ok, słuchajcie, no to tak, skoro już mówimy o wymianach płynów, to do tego warto jeszcze wymienić też filtry, no bo skoro wymieniamy filtr oleju razem z olejem, to warto też wymienić filtr powietrza, chyba że macie jakiegoś KN-a czy coś takiego wielokrotnego użytku, to po prostu go wyczyście, sączcie na świeżo olejem czy innym preparatem, który tam jest do tego potrzebny. Jak macie filtr paliwa, a pewnie macie, to warto też ten filtr paliwa wymienić od czasu do czasu. To raczej nie powinien być duży koszt, przynajmniej nie jest to u mnie duży koszt, więc jakby wymieniam go w miarę regularnie. No i co? No praktycznie mamy wszystko sprawdzone, tak przedsezonowo. Zostaje wymienić płyny, o których mówiłem, między innymi olej. Jeżeli nie wymieniacie oleju po sezonie, tylko tak jak ja przed sezonem, to warto to po prostu zrobić też przed tą pierwszą jazdą. Tutaj jeszcze sprawdzamy sobie napięcie łańcucha, czy na pewno jest ok. I to wiadomo, że jeżeli dbaliście o to w czasie sezonu, no to teraz jakby nie macie z tym totalnie problemu, bo będzie ok, ale warto też to sprawdzić. No i co? Po tej pierwszej jeździe, jeżeli macie tak jak ja motocykl na gaźniku, to być może warto będzie sprawdzić, jaka jest synchronizacja tych gaźników, czy one pracują jak należy. Natomiast no nie stwierdzicie tego, dopóki pierwszy raz go nie odpalicie.
nie przejedziecie się, nie zobaczycie, jak on pracuje, jak chodzi ten silnik, czy tam naprawdę wszystko chodzi ładnie, elegancko i tak dalej. Ok, to co jeszcze warto zrobić sobie, sprawdzić, jak chodzą tutaj linki, bo jeżeli macie linki, no to warto sprawdzić, jak one tutaj chodzą. Jeżeli coś czujecie, że jest nie tak, warto je przesmarować. O, ja tu słyszę jakieś delikatne popiskiwanie, więc pewnie będzie trzeba to przesmarować. Pokażę Wam bardzo w jakimś krótkim filmiku, jak przesmarować te linki, jaki ja mam na to sposób. I tyle. Słuchajcie, no to jest tyle. Tak myślę, że to jest takie podstawowe sprawdzenie funkcji życiowych naszego motocykla przed sezonem, które myślę, że naprawdę warto wykonać tych parę robótek, które właśnie tutaj stwierdziłem, że muszę jeszcze zrobić przed wyjechaniem na drogi. I potem jeszcze trzeba tylko się cieszyć ładną pogodą i z niej korzystać, a nie spędzać czas w garażu na reanimowaniu tego, co się zaniedbało. No i słuchajcie, no i to jest tyle, jeśli chodzi o to, co ja sprawdzam, co uważam, że warto sprawdzić przed sezonem, przed pierwszą jazdą, czy zaraz po pierwszej jeździe. Jeżeli chodzi o te czynności serwisowe, o których wspominałem, jak wymiany płynów, czy oleju, to jeżeli jeszcze nie ma ich na kanale, to na pewno pojawią się w najbliższym czasie, także obserwujcie, subskrybujcie i zapraszam Was na następne. Do zobaczenia.